Zbyt wielkie jak na planety, ale nie dość masywne na gwiazdy. Właśnie tak można opisać brązowe karły, przedziwne twory z pogranicza gwiazd i planet. Ich natura kryje wiele tajemnic. W tym programie pokażemy, co wiadomo na temat tych zdumiewających obiektów. Zapraszamy na Astronarium. Czym tak właściwie są brązowe karły? Aby to zrozumieć, trzeba sobie zdać sprawę, gdzie przebiega granica pomiędzy gwiazdą a planetą. Gwiazdy to, mówiąc najprościej, ogromne kule rozgrzanego gazu. W ich wnętrzach zachodzą reakcje termojądrowe. Jądra lekkich pierwiastków łączą się w cięższe, wyzwalając przy tym ogromną energię. Aby było to możliwe, potrzebna jest jednak dostatecznie duża masa. To właśnie ona sprawia, że w gwieździe panują na tyle wysokie ciśnienie i temperatura, by doszło do fuzji jądrowej. Zdarzają się jednak i takie obiekty, które, choć są zbudowane tak samo jak gwiazdy, nie mają wystarczająco dużej masy, aby zapoczątkować syntezę wodoru w hel. To właśnie takie ciała astronomowie nazwali brązowymi karłami. Mówi się, że brązowe karły to coś w rodzaju nieudanych gwiazd. Budową przypominają bardziej gazowe planety olbrzymy, takie jak Jowisz czy Saturn, choć od nich są nawet kilkadziesiąt razy bardziej masywne. Przekonajmy się zatem, co wiadomo na temat tych zaskakujących tworów z pogranicza gwiazd i planet. Obserwatorium Teide na Wyspach Kanaryjskich. To właśnie z tej położonej u stóp wulkanu placówki udało się odnaleźć pierwszego w historii brązowego karła. Obiekt od nazwy obserwatorium otrzymał imię Teide 1. Jego odkrywcą został profesor Rafael Rebolo Lopez. Jak mówi, nie było to dziełem przypadku. W roku 1994 astronomowie z obserwatorium Teide rozpoczęli przegląd, którego celem było właśnie odnalezienie brązowych karłów. Istnienie takich niezwykłych obiektów przewidywano wcześniej. Brakowało jednak obserwacyjnych dowodów, że są one prawdziwe. Możliwość istnienia obiektów takich jak brązowe karły rozważano we wczesnych latach 90. My zdecydowaliśmy się rozpocząć ich poszukiwania z wykorzystaniem niewielkiego, 80-centymetrowego teleskopu w obserwatorium Teide na najwyższym szczycie Hiszpanii na Wyspach Kanaryjskich. Stąd zaczęliśmy badać Plejady, jedną z najważniejszych gromad gwiazd w okolicy Słońca. Plejady były doskonale znane już od wielu stuleci, ponieważ są dobrze widoczne nawet gołym okiem. My zaczęliśmy przeglądać Plejady teleskopem wyposażonym w specjalne filtry, które naszym zdaniem miały szansę wskazać obecność bardzo chłodnych obiektów astronomicznych. W styczniu 1994 roku udało nam się znaleźć pierwsze takie przypadki. Udaliśmy się wtedy do innych teleskopów na Wyspach Kanaryjskich, aby uzyskać widma tych obiektów, szczegółowe informacje na temat kompozycji światła tych kandydatów. Zdołaliśmy w ten sposób wykazać, że była to nowa klasa obiektów, które dobrze pasowały do przewidywań dotyczących brązowych karłów. Pierwszy obiekt, który udało nam się odnaleźć i wykazać, że jest brązowym karłem, nazwaliśmy imieniem naszego obserwatorium Teide 1. Od tego czasu zaczęto odkrywać setki brązowych karłów.
Wiemy też, że w całej galaktyce znajduje się wiele miliardów takich obiektów. Jak udało się rozpoznać pierwsze brązowe karły? Jak tłumaczy profesor Rebolo, od otaczających je gwiazd odróżniały się dwiema cechami. Pierwszą była temperatura, drugą obecność niespotykanego w gwiazdach pierwiastka. Odnaleźliśmy najchłodniejsze znane obiekty znajdujące się w tej gromadzie gwiazd. Jeśli weźmiemy obserwacje z wykorzystaniem jednego filtra czerwonego i drugiego filtra w bliskiej podczerwieni, to obiekt o niskiej temperaturze wykaże duży wzrost emitowanego światła przy przejściu do podczerwieni. Bardzo chłodne ciała zachowują się w tym aspekcie w niezwykle charakterystyczny sposób. My znaleźliśmy obiekt, który doskonale pasował do naszych przewidywań z modeli teoretycznych dla takich ciał. Na początku lat 90. nie znaliśmy tak chłodnych obiektów poza Układem Słonecznym. Najchłodniejsze miały temperatury rzędu 2500 kelwinów. Obecnie zdołaliśmy odnaleźć ciała o wiele zimniejsze, brązowe karły o temperaturze podobnej do temperatury powierzchni Ziemi. W późniejszym czasie zdołaliśmy wykazać, że te pierwsze odkryte przez nas obiekty zawierają w swoich atmosferach pewien kluczowy pierwiastek chemiczny, który był przewidywany dla brązowych karłów. Chodzi o lit. W gwiazdach lit ulega zniszczeniu, ale może być zachowany w brązowych karłach. Rok po odkryciu pokazaliśmy, że obiekty, które wskazaliśmy jako brązowe karły, rzeczywiście zachowały w swoim składzie zawartość litu. To był test, który potwierdził, że są to ciała inne niż gwiazdy. Obecność litu wykryliśmy używając największego wówczas teleskopu na świecie, znajdującego się na Hawajach. Udaliśmy się tam, by uzyskać widma przy pomocy teleskopów Keck, które właśnie wtedy rozpoczęły działalność. Tak uzyskaliśmy dowód na obecność litu w odkrytych przez nas obiektach. Skąd właściwie biorą się brązowe karły? Czy powstają w sposób podobny do gwiazd? Czy też raczej formują się tak jak gazowe planety? Z pytaniami na ten temat zjawiamy się w Instytucie Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dr Bartosz Gauza zajmuje się poszukiwaniem i badaniem brązowych karłów. Jak mówi, sam pomysł istnienia tych osobliwych tworów wziął się z rozważań dotyczących sposobu powstawania mało masywnych gwiazd. W trakcie badań nad formowaniem się i strukturą najmniej masywnych gwiazd okazało się, że musi istnieć pewna graniczna, minimalna masa, poniżej której formujący się obiekt nie będzie miał wystarczającej gęstości i temperatury w swoim wnętrzu, żeby zainicjować reakcję syntezy wodoru w hel i tak naprawdę nie stanie się pełnoprawną gwiazdą, tak zwaną gwiazdą ciągu głównego. Taki obiekt po uformowaniu się będzie jedynie stygł i stał się coraz ciemniejszy w trakcie swojej dalszej ewolucji. Jeśli chodzi o powstawanie brązowych karłów, tutaj tak naprawdę jeszcze nie do końca poznaliśmy możliwe mechanizmy ich formowania się. Uważa się, że może to zachodzić w procesach podobnych jak formowanie się gwiazd na skutek grawitacyjnego zapadania się obłoków molekularnych, ale nie możemy wykluczyć, że mogą one też powstawać w podobny sposób jak planety w dyskach protoplanetarnych. Aktualnie jest to tematem dość burzliwych debat i badań astrofizyków. Być może teleskopy następnej generacji, jak James Webb czy ekstremalnie wielki teleskop, dostarczą nam obserwacji, które pomogą rozstrzygnąć tę kwestię i stwierdzić, czy być może któryś z tych mechanizmów jest preferowany w przypadku brązowych karłów. Na ile wobec tego brązowe karły są podobne do gwiazd? Ich budowa i skład są niezwykle zbliżone.
Masa brązowych karłów jest jednak zbyt mała, by mogły rozpalić i podtrzymać w sobie reakcje termojądrowe takie jak w gwiazdach. Tutaj podstawową różnicą jest kwestia produkcji energii wewnątrz takiego obiektu. Jak wiemy, w jądrach gwiazd zachodzą procesy syntezy wodorów Hel, dzięki czemu gwiazda ma energię, którą wyświeca. W przypadku brązowych karłów natomiast tych reakcji produkujących energię nie mamy, co tak naprawdę odróżnia je od gwiazd. Pomimo tego najbardziej masywne brązowe karły i najmniej masywne gwiazdy w pewnym zakresie, na przykład temperatur, pokrywają się ze sobą. Czyli tak naprawdę brązowy karzeł może mieć temperaturę podobną do najmniejszej, najzimniejszej gwiazdy i na odwrót. Jak się okazuje, we wnętrzach brązowych karłów mogą zachodzić pewne reakcje termojądrowe. Hel produkowany jest w nich poprzez łączenie jąder deuteru, cięższego izotopu wodoru. Ustaje to jednak po kilku milionach lat, a brązowy karzeł wydziela zgromadzone ciepło. Powoli stygnie, tym wolniej, im większą ma masę. Poszukiwania brązowych karłów prowadzi się przede wszystkim tak, jak odkryto pierwsze z tych obiektów, metodą rozpoznawania bardzo chłodnych obiektów na zdjęciach astronomicznych. Natura brązowych karłów rodzi jednak spore ograniczenia. Wszystkie brązowe karły, które dotychczas zostały odkryte, znajdują się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Wynika to po prostu z tego, że są to bardzo słabe obiekty i tak naprawdę nasze teleskopy nie są w stanie sięgnąć dalej poza nasze najbliższe okolice. Co ciekawe, wciąż są odkrywane nowe tego typu obiekty, nowe brązowe karły w naszej bezpośredniej bliskości naszego Układu Słonecznego. Przykładowo kilka lat temu został odkryty obiekt o temperaturze około 250 kelwinów, który znajduje się od nas zaledwie kilka lat świetlnych i jest to bodajże trzeci najbliższy obiekt co do Układu Słonecznego. W sumie astronomowie zdołali w ten sposób odkryć już ponad 2,5 tysiąca brązowych karłów. Istnieje jednak także inna metoda poszukiwania tych niezwykłych obiektów. Oto teleskop polskiego projektu OGLE. Umieszczony w Chile instrument należy do astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt OGLE powstał z myślą o poszukiwaniu zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Dochodzi do nich, kiedy grawitacja niewielkich, masywnych obiektów zakrzywia bieg światła przechodzącego w ich pobliżu. Dr Przemysław Mróz to astronom, który wykorzystuje projekt OGLE do badania m.in. brązowych karłów. Jak mówi, zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego mogą bowiem świadczyć o ich obecności. Mikrosoczewkowanie grawitacyjne pozwala nam na znajdowanie ciemnych obiektów, które nie emitują w ogóle światła albo tego światła emitują bardzo mało. No i właśnie takimi obiektami są też m.in. brązowe karły. W badaniach prowadzonych przez astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego używamy zjawisk mikrosoczewkowania do poszukiwania właśnie brązowych karłów, także brązowych karłów znajdujących się w układach podwójnych gwiazd i brązowych karłów, wokół których krążą planety. Udało się nam w szczególności odkryć kilka obiektów, kilka brązowych karłów, wokół których krążą takie obiekty o masach planet. Ale do końca nie wiemy, czy to są rzeczywiście planety, czy to są podwójne układy dwóch brązowych karłów. Dlaczego tak trudno odróżnić brązowe karły od planet? Jak się okazuje, nie jest łatwo stwierdzić, gdzie kończy się wielka gazowa planeta, a zaczyna małomasywny brązowy karzeł. Granica pomiędzy brązowymi karłami a planetami jest dosyć płynna. Formalna definicja mówi, że brązowe karły to obiekty bardziej masywne niż 13 mas Jowisza. 13 mas Jowisza to jest taka umowna granica. W obiektach, które są mniejsze niż 13 mas Jowisza, nie zachodzą reakcje syntezy deuteru w Hel. To zostało wybrane jako taka formalna definicja granicy pomiędzy brązowym karłem a planetą.
Niektórzy astronomowie uważają, że lepszą definicją byłoby sklasyfikowanie jako brązowego karła obiektu, który powstał w wyniku kolapsu, zapadania się obłoków gazu. W taki sam sposób, jak powstają gwiazdy. Z kolei planety to obiekty, które powstają wokół gwiazd w dyskach protoplanetarnych. Ale oczywiście, kiedy znajdujemy jakiś obiekt, stosunkowo łatwo jest zmierzyć jego masę albo oszacować jego masę. Natomiast oczywiście jest bardzo trudno powiedzieć, w jaki sposób on powstał. Stąd więc bardziej popularna jest ta definicja, która mówi, że brązowe karły to obiekty większe niż 13 mas Jowisza. Jeżeli powiemy, że planety to obiekty, które powstają w dysku protoplanetarnym wokół gwiazdy, to zasadnicza różnica pomiędzy planetami a brązowymi karłami to jest ich wewnętrzna budowa. To znaczy we wnętrzu planet, we wnętrzu dużych planet powinno znajdować się skalisto-lodowe jądro. Podobnie jak we wnętrzu Jowisza albo Saturna znajduje się właśnie takie skalisto-lodowe jądro o masie około 10 mas Ziemi. Natomiast brązowe karły to są obiekty, które są zbudowane wyłącznie z gazu. Problem w tym, że mimo że wewnętrzna budowa brązowych karłów i planet jest różna, to te różnice nie wpływają na cechy obserwacyjne tych obiektów. To znaczy zarówno brązowe karły i planety mają z grubsza takie same rozmiary, takie same promienie, w przybliżeniu takie same temperatury, a nawet tempo rotacji. Same obserwacje właśnie temperatury, wielkości, tempo rotacji takich obiektów, no nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, czy dany obiekt jest brązowym karłem, czy też planetą. Jak jeszcze możemy się dowiedzieć czegoś o naturze brązowych karłów? Jak się okazuje, te niezwykłe obiekty udało się zaobserwować także w bardzo nieoczekiwany sposób. Ku zaskoczeniu naukowców niektóre brązowe karły emitują bowiem sygnały na falach radiowych. W badaniach brązowych karłów drogą radiową brał udział dr Marcin Gawroński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jak mówi, mogą one emitować fale radiowe w podobny sposób, w jaki powstają sygnały pochodzące od zórz polarnych na Ziemi czy na Jowiszu. Ku zaskoczeniu wszystkich, co na początku nie było przewidywane przez modele budowy wewnętrznej brązowych karłów, okazało się, że te obiekty posiadają pole magnetyczne i one jest porównywalne z polem magnetycznym klasycznych gwiazd. I się okazało, że jeżeli wokół takiego brązowego karła jest jakieś źródło elektronów, wolnych elektronów, to obserwujemy promieniowanie bardzo podobne do promieniowania zorzowego wokół planet, wokół Ziemi, na falach metrowych i kilometrowych itd. Czego wynikiem na przykład jest całkiem niedawne odkrycie, że jeden z brązowych karłów był po prostu najpierw odkryty na falach metrowych za pomocą radioteleskopu czy interferometru LOFAR, a dopiero później zidentyfikowano go optycznie. Jest duża dyskusja, jak duża część tych brązowych karłów emituje właśnie na falach centymetrowych, metrowych promieniowanie zorzowe. Czy to jest efekt tego, że one są po prostu młode, czy to jest jakiś inny typ budowy wewnętrznej, czy jakieś bardziej skomplikowane procesy, to nadal jest otwarty problem. Według obecnych modeli budowy wewnętrznej brązowych karłów źródłem pola magnetycznego jest ciągle konwektywne jądro takiego brązowego karła, co oznacza, że jeżeli obiekt jest na tyle młody, jeśli jeszcze posiada w swoim jądrze odpowiednią dużą ilość energii, która została w nim zakonserwowana niejako w procesie tworzenia, to tam działają podobne procesy generacji pola magnetycznego jak w przypadku naszej Ziemi, jak w przypadku naszego Słońca, w różnych skalach, jak w przypadku gwiazd, na przykład czerwonych karłów. I z powodu konwekcji tego jądra, oprócz globalnego pola, brązowe karły posiadają też takie lokalne linie pola magnetycznego, gdzie indukcja magnetyczna jest o wiele silniejsza, kilka tysięcy razy silniejsza niż w przypadku Ziemi czy Słońca. I to już są tak wysokie pola magnetyczne, że generowane promieniowanie tam wchodzi w pasma gigahercowe, które już można bezpośrednio obserwować na przykład za pomocą sieci interferometrycznych.
A co jest źródłem elektronów wokół brązowych karów, które mogą być źródłem emisji radiowych? Może nie wszyscy wiedzą, ale Jowisz jest źródłem emisji radiowych. I tam źródłem energii i źródłem elektronów jest wiatr słoneczny i to, co wyrzuca Księżyc Io w przestrzeń wokół jowiszową, zjonizowaną materię, gdzie elektrony też poruszają się wzdłuż linii pola magnetycznego Jowisza, które jest dość silne. No i są spekulacje całkiem otwarte i ludzie dużo na ten temat dyskutują, że obserwacje radiowe brązowych karów mogą służyć do wskazywania potencjalnie tych obiektów, gdzie mogą istnieć bardzo ciasne układy planetarne, bardzo podobne do systemu księżyców galileuszowych Jowisza, gdzie po prostu jeden z tych księżyców cały czas pływowo rozgrzewany jest źródłem zjonizowanej materii, gdzie później elektrony świecą w polu magnetycznym tych brązowych karów, bo trudno tam jakiś wiatr gwiazdowy od gwiazdy towarzysza znaleźć, że taki brązowy jest karzeł samotny, ale to cały czas jest otwarte pytanie i to są czyste spekulacje w tym momencie. Z tym, że ten proces znamy bezpośrednio w naszym otoczeniu, więc na dzień dobry jest naszym najprostszym wyjaśnieniem obserwowanej emisji radiowej, przynajmniej u części brązowych karów. Wiele pytań na temat brązowych karłów nadal pozostaje bez odpowiedzi. Jak właściwie powstają te zaskakujące obiekty? Czy bliżej im do gwiazd, czy gazowych planet? Czy mogą posiadać własne systemy planetarne? A może same towarzyszą bardziej masywnym od nich gwiazdom? Naukowcy starają się zrozumieć naturę brązowych karłów i ustalić, czego jeszcze możemy się dowiedzieć dzięki tym dziwnym tworom wypełniającym lukę pomiędzy gwiazdami a planetami. Brązowe karły mogą nam dostarczyć nowej wiedzy o powstawaniu gwiazd i całych układów planetarnych. Choć odkryto je około 30 lat temu, nadal wymagają jeszcze lepszego poznania. Ja czekam zwłaszcza na wyniki polskich naukowców badających brązowe karły. Na dziś to jednak już wszystko. Jak zwykle dziękuję za uwagę i do zobaczenia.